Polskę jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. Wypełnione deszczowymi chmurami niebo, oto główny motyw przewodni dzisiejszego dnia. Wpisane w rolniczy krajobraz farmy wiatrowe to znak nowych czasów. Głodny energii elektrycznej świat łakomie czeka na nowe porcje ekoenergii. My tymczasem podążamy przed siebie ku kolejnemu miejscu naszej destynacji. W Polskę jedziemy cały czas w drodze. Dzisiaj rozpoczęliśmy nasze zwiedzanie od Bytowa. Na chwilę zatrzymaliśmy się w Miastku, a teraz zmierzamy do Szczecinka, który rozważamy zwiedzić jutro. Dzisiaj taki jest dzień właśnie przejazdowy, a tym bardziej, że pogoda nie jest zbyt fajna, więc przełożyliśmy sobie i Szczecinek będziemy oglądać jutro. Mam nadzieję, że się nam podoba. A od kilku minut jesteśmy właśnie w województwie zachodniopomorskim. No to jedziemy na Szczecin, a bardziej precyzyjnie na Szczecinek, który, jak już wiecie, jest kolejnym zaplanowanym przez nas punktem naszego zwiedzania. Mimo padającego deszczu, już od pierwszych chwil naszego przyjazdu wywiera na nas niezwykle pozytywne wrażenie. W pierwszej kolejności skupiamy się na znalezieniu naszego lokum. Niby wpisany adres jest taki jak w przesłanej przez Booking rezerwacji, ale wpierw lądujemy na parkingu miejskiego parku, chwilę potem kierujemy się do pubu, by wreszcie odnaleźć parking naszego hotelu. Na dziś już koniec tej nierównej pogodowej walki. Dajemy sobie zatem spokój biegania z kamerą w strugach deszczu, kierując w medytacji intencje do opatrzności z prośbą o lepszą pogodę na jutro. Warto mieć dobre układy z zaświatami. Ranek przywitał nas bowiem całkiem przyjemną, słoneczną aurą. Rozchodzące się chmury i coraz bardziej poczynające sobie słońce gwarantują udaną sesję foto-wideo. Nie marnujemy zatem czasu i wynajętymi rowerami ruszamy poznawać uroki miejscowości. Dzisiaj zaczynamy dzień trochę niestandardowo, bierzemy rowery i idziemy w Śląsku poznawać Szczecinek. Podczas przejazdu na krótko zatrzymujemy się na pomoście widokowym z umieszczoną na końcu niewielkiego molo restauracją rybną. Stąd podziwiać można położone na pograniczu Pojezierza Drawskiego i Szczecinieckiego jezioro Trzesiecko. Wzdłuż miejskiego brzegu rozciąga się zabytkowy park miejski z przełomu XIX i XX wieku. Ciągnący się około 14,5 km wokół jeziora niebieski szlak rowerowy wiedzie nas pod wybudowaną tuż przed wojną w 1939 roku niewielką muszlę koncertową. Ładny, zadbany park, a zwłaszcza jego imponujący stary drzewostan daje możliwość relaksu i wypoczynku. Nasza ścieżka doprowadziła nas pod jasno-błękitny budynek mającego tu swoją siedzibę Szczecinieckiego Oddziału Wód Polskich. Budowla graniczy z przepięknie zagospodarowanym ogrodem różanym. Siedząc na jednej z ławeczek, podziwiać tu można efektownie nasadzone przedstawicielki królowej kwiatów, jak też ujrzeć ładną fontannę z ulokowanymi na cokole dwiema kąpiącymi się postaciami. Ogród różany uważany jest za najpiękniejszą część parku miejskiego. Kwiaty kwitną tu niemal przez całe lato, tworząc specyficzną atmosferę tego zakątka. Jadąc ulicą Mickiewicza, przyglądamy się eklektycznemu budynkowi tutejszej szkoły muzycznej z 1910 roku, niegdyś pełniącego funkcję landratury. Jednym z bardziej okazałych budynków w mieście jest niezwykle efektowny architektonicznie oddany do użytku w 1925 roku Kreis Sparkasse, pełniący nadal funkcję banku. Malownicze kanały rzeczki Niezdobna doprowadzają nas pod fasadę południowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich. Budowla pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku i zbudowana została w miejscu wcześniejszego Grodziska Słowiańskiego. Zamek stał się wdowim wianem żon książąt zachodniopomorskich. W wyniku późniejszych przeróbek nie zachował swego pierwotnego charakteru.
Obecnie w zamku mieszczą się sale konferencyjne, hotel i restauracja. Do zamku przylega pięknie zagospodarowana, niewielka piaszczysta miejska plaża, spod której w głąb jeziora prowadzi efektowny, półokrągły pomost. Górne piętro pomostu stanowi taras słoneczny z ustawionymi tam leżakami. Z dolnego pomostu w sezonie letnim odpływają z kolei tramwaj wodny oraz statek spacerowy. Wspomniany statek spacerowy Księżna Jadwiga to jedna z najbardziej urokliwych jednostek pływających na całym Pojezierzu Drawskim. Opuszczamy efektowny pomost i udajemy się podziwiać kolejne piękne plenery. Przez zmeliorowaną rzeczkę Niezdobna przerzucono kilka efektownych mostków obsadzonych donicami z kwiatami. Przez chwilę poczuliśmy się tu jak w Amsterdamie. Park rozciąga się wzdłuż całej długości miasta. Jest w nim prawie 2000 drzew liczących ponad 100 lat. Puste przestrzenie porastają zadbane klomby. Zatrzymaliśmy się przed miejskim kąpieliskiem. Zadbane, pięknie odnowione miejsce z mnóstwem przebieralni w trakcie naszej wizyty akurat świeciło pustkami. Na miejscu można wypożyczyć kajaki oraz rowery wodne. Atutem tego miejsca jest duży, częściowo zadaszony pomost. 29 lipca 2008 roku na końcu pomostu otwarto wyciąg do nart wodnych o długości 1080 metrów, gdzie najdłuższa prosta wynosi 320 metrów. Wyciąg pozwala na przejazd z prędkością od 28 do 58 km na godzinę. W momencie otwarcia obiekt był najdłuższym wyciągiem do nart wodnych w Europie, a trzecim na świecie. Trasa rowerowa, przebiegająca w dużej mierze parkowymi alejami, pozwala rozkoszować się pięknem tutejszej przyrody. Atuty tego miejsca doceniane były już od dawna. Miasto po 1920 roku stało się bowiem znanym i popularnym ośrodkiem turystycznym. Warto dodać, że pod urokiem tutejszego parku w 1934 roku niemiecki kompozytor Richard Strauss napisał operę Daphne. W pewne miejsca bez rowerów dosyć trudno dojechać, bo byśmy trochę zbyt dużo czasu zużyli. My tymczasem jedziemy w kierunku wieży Bismarcka i już ją mamy. Oto ona. Wieża Bismarcka, której przez lata próbowano nadać polską nazwę wieży Przemysława, zlokalizowana jest przy południowo-wschodnim brzegu jeziora Trzesiecko. Zbudowana została w 1910 roku, aby w kolejne rocznice związane z uroczystymi obchodami urodzin żelaznego kanclerza Niemiec rozpalać na jej szczycie wielki ogień. Na terenie obecnej Polski zachowało się 17 z pierwotnych 40 tego typu budowli. Obecnie wieża pełni funkcje widokowe i generalnie jest ogólnie dostępna. My, całując przysłowiową klamkę, a bardziej szarpiąc za kratę, niestety nie mieliśmy tego szczęścia, aby wspiąć się na jej szczyt. Przez wiele lat teren wokół wieży był mocno zaniedbany. Prace związane z uporządkowaniem tej części dzikiego parku zaczęto od wycinki około 100 drzew, które przesłaniały obiekt od strony jeziora. Z powstałej u podnóża wieży platformy widokowej podziwiać można ulokowaną na środku jeziora Mysią Wyspę. My tymczasem wracamy do centrum miejscowości, gdzie podziwiamy neogotycki kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 78-metrową wieżą. Wzorowana na gotyku północno-niemieckim świątynia wybudowana została w latach 1905-1908. Wnętrze świątyni zdradza swe pierwotne poewangelickie pochodzenie. Kościół został wyposażony w pneumatyczne, posiadające 1670 piszczałek, 35-głosowe organy Paula Wolknera z 1908 roku. Ciekawość wzbudza misternie ornamentowany postument ku czci przyjaźni polsko-ormiańskiej. Ciekawą architektoniczną perełką jest tutejsze rondo, które niczym pieczołowicie podcięte wielkie bonsai na środku kryje tajemniczą ławeczkę. Ze sporego cokołu spogląda na nie postać Józefa Piłsudskiego. Pomnik ufundowało środowisko tutejszych kresowiaków. Tuż za pomnikiem podziwiać można szachulcowo-ceglany spichlerz, najprawdopodobniej z połowy XIX wieku.
Zabytkowa XIX-wieczna wieża strażacka to jedyna pozostałość po remizie, w której jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku stacjonowali szczecinieccy strażacy. Podczas spaceru po mieście warto zwrócić uwagę na pochodzące głównie z przełomu XIX i XX wieku wybudowane w stylu eklektycznym, efektowne kamienice. Na jednej z nich widnieje przykuwający spojrzenie baśniowy mural pod tytułem Strażnik Miasta. Spogląda na niego zza ronda zabytkowa wieża ciśnień z 1912 roku. Wracamy do centrum miasta, podziwiając po drodze umieszczone pośród schludnego deptaku elewacje tamtejszych kamienic. Tu piękny eklektyzm miesza się z plombami nowoczesnej postperelowskiej zabudowy, z racji przeprowadzanych renowacji nie tak bardzo rażąco rzucających się w oczy. Warto dodać, że cały obszar Starego Miasta został wpisany do rejestru zabytków. Mimo że historia miasta sięga średniowiecza, na próżno szukać tu aż tak starych budynków. Co ciekawe, założony w 1310 roku dla ograniczenia brandenburskiej ekspansji przez księcia Warcisława IV od razu otrzymał prawa miejskie. Sama nazwa Szczecinek, czyli Neusztettin, wyraźnie nawiązuje do stolicy księstwa pomorskiego, jaką historycznie był Szczecin. Rowerowo-historyczne rozważania zawiodły nas na Plac Wolności, tuż pod neogotycką ceglaną bryłę ratusza z 1852 roku. Wybudowany na planie prostokąta, ma w sobie sporo elementów neoromańskich z charakterystycznymi dużymi oknami. Na południowej ścianie ratusza widnieje tabliczka upamiętniająca wiosenną powódź z 1888 roku z zaznaczonym na niej poziomem wody, do którego zalane w owym czasie zostało miasto. Na czworobocznej wieży ratusza znajduje się zegar z 1927 roku oraz dwa dzwony zegarowe z 1801. Reprezentacyjny Plac Wolności pełni funkcję miejskiego rynku. Otaczają go efektowne, pełne mieszanki stylów kamieniczki. Plac upiększa miejska fontanna. Wydobywające się wprost z podłoża strugi H2O tworzą wodny spektakl. Kamienic o bogatym wystroju elewacji jest zresztą w Szczecinku bez liku. Cieszą oczy przechodniów swą architektoniczną urodą. W celu bliższego przyjrzenia się pięknu tego miejsca robimy honorową rundę po placu, wjeżdżając następnie rowerami w równie reprezentacyjną ulicę Bohaterów Warszawy. Tutaj również mijamy wiele ładnych kamienic o niezwykle efektownych, odmalowanych elewacjach. Na chwilę zatrzymujemy się przed budynkiem poczty, wzniesionym w latach 30. XIX wieku. Przemierzając szczecinieckie uliczki, myszkujemy w poszukiwaniu ciekawej architektury. Niemniej interesującym wydaje się nam budynek sądu rejonowego z elementami neogotyku, wybudowany w latach 90. XIX wieku. Naszą uwagę wzbudziła także pełna bogatej sztukaterii kamienica z mocarzami podtrzymującymi wykurz, czekającego na dobry czas pustego budynku. Na koniec, za sprawą pewnego napotkanego przypadkiem na ulicy mieszkańca Szczecinka, będącego skarbnicą wiedzy o mieście, zorganizowaliśmy sobie grę miejską, którą roboczo nazwaliśmy W poszukiwaniu zielonego domku, który mieścił się na przedwojennej Sacherstrasse 4. Choć domek niepozorny i z małymi, nieprzyciągającymi wścibskich oczu oknami, to w przedwojennym, pełnym wczasowiczów kurorcie z pewnością niejednokrotnie był odwiedzany przez panów pragnących cielesnych uciech. W przedwojennym Neusztettin było zatem wszystko, zarówno sakrum, jak też profanum, czego tylko do szczęścia pragnęli zarówno miejscowi, jak też tłumnie odwiedzający to miejsce wakacjusze. Także dziś polski, piastowski Szczecinek zaskakuje pięknymi widokami oraz miłą atmosferą. Naszą rowerową podróż po mieście kończymy przy sąsiadującym z naszym hotelem, modnym wśród miejscowych, ładnym architektonicznie budynku Irish Pubu. Żegnamy urokliwy Szczecinek, robiąc rundę honorową po usłanej efektownymi budynkami ulicy Juliana Ordona. Przed wojną, jak i zapewne teraz, kamienice te są adresami prestiżowymi. W dobrym tonie było mieć tutaj swój dom na przylegającej do jeziora alei. Mimo przemijających mód,
oraz różnorakiej na przestrzeni lat koniunktury, w tym wypadku gusta się tak szybko nie zmieniają. Budynki ulokowane przy Miejskim Bulwarze należą do jednych z najładniejszych w mieście. Szczecinek to bez wątpienia jeden z ciekawszych punktów naszego programu, które przyszło nam zwiedzać podczas naszego samochodowego objazdu w Polskę jedziemy. Miejscem tym jesteśmy mile i pozytywnie zaskoczeni. Żegnamy zatem perłę południowej części województwa zachodniopomorskiego i udajemy się w dalszą drogę, ku nowym, z pewnością równie ciekawym miejscom. Poszukiwani patroni, może to właśnie Ty zechcesz być jednym z nich. Jeśli podoba się Tobie, co robię i widzisz w tym potencjał, to zapraszam do wsparcia mojej pracy. Wybierz opcję Donate'u, która najbardziej Ci odpowiada. Pamiętaj, że im wyższe wsparcie, tym więcej Twoich przywilejów. Dołącz do grona patronów. Wejdź na patronite.pl/travelfan.pl. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie. Z filmami Travel Fan w podróży poznajmy razem świat. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.